Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Zapraszam Was dzisiaj do Wrocławia. Bohaterem tego odcinka będzie BMW X3, którego historię usłyszycie bezpośrednio od Filipa, właściciela tego pojazdu. Również montaż i obszerny komentarz są jego zasługą. Życzę miłego seansu. Pozdrawiam R2D. Witajcie! Bohaterem tego odcinka jest moje BMW z roku 2007. Jest to 2-litrowy diesel z silnikiem M47, 150 koni mechanicznych z wtryskiem bezpośrednim, DPF-em i EGR-em na swoim miejscu. Rzeczywisty przebieg samochodu to aktualnie 303 tysiące km. Ten samochód widzieliście już w odcinku 41. Testowaliśmy wówczas Motula. Teraz przetestujemy PMO z serii Professional po przebiegu 9000 km zrobionym na trasach. Chciałbym Wam pokazać, jakie zmiany wystąpiły w oleju PMO po zastosowaniu pewnych czynności serwisowych i modyfikacji w moim samochodzie. W materiale sprawdzimy, czy olej wyłapany przez Oil Catch Tank nadaje się do ponownego wlania do silnika, czy olej z Allegro nie różni się pod względem parametrów od tego, co sprzedaje dystrybutor. W dalszej części materiału przedstawię Wam moje poszukiwanie przyczyny generowania sadzy, montaż Oil Catch Tanka, zrobimy badanie lepkościowe dla oleju PMO, porównamy wyniki widm dla Motula i PMO po wprowadzonych modyfikacjach w samochodzie, finalnie zobaczymy testy Motor Check Up dla PMO, a na samym końcu zastanowimy się nad dalszymi testami na tym aucie. Po obejrzeniu wcześniejszego odcinka miałem dwie obserwacje. Po pierwsze, 10 tysięcy km to właściwy interwał dla wymiany oleju w moim samochodzie. Po drugie, bardzo ciemny wynik testu MCU wskazywał na duże zanieczyszczenie sadzą. Porównując ten test z innymi samochodami z silnikiem diesla, doszedłem do wniosku, że poziom zanieczyszczenia sadzą w moim silniku istotnie odbiega od normy i zabrałem się za poszukiwanie przyczyny. Około pół roku wcześniej zleciłem czyszczenie DPF-a w profesjonalnym zakładzie. Specjaliści wyciągnęli wkład z DPF-a i umieścili go w specjalnym piecu zewnętrznym na ponad 10 godzin. Niestety, ta operacja nie do końca uzdrowiła moje auto. Po wyczyszczeniu DPF-a z popiołów, które ograniczało jego drożność, wymianie termostatów i sondy lambda, DPF wypalał się rzadziej niż wcześniej. Jednak regeneracje co około 300 km były w mojej ocenie nadal zbyt częste. Przypuszczałem, że silnik generuje zwiększone ilości sadzy, które później muszą zostać wypalone w DPF-ie. Sprawdziliśmy też, czy przypadkiem turbo nie zapycha DPF-a przepuszczając olej od strony wydechu. Jednak turbo od strony gorącej było w porządku. W kolejnym kroku zdecydowałem się na wyciągnięcie wtrysków i przesłanie ich do regeneracji. Przypuszczałem, że wtryski nie podają optymalnej ilości paliwa do cylindra, a to przekłada się na niewłaściwe spalanie i generowanie większej ilości sadzy. Wyniki otrzymane ze stołu probierczego potwierdziły, że wtryski należy poddać regeneracji lub wymienić na nowe. Od momentu ich regeneracji samochód płynniej reaguje na pedał gazu. Korekty wtrysków uległy poprawie. W spalaniu jednak nie zaobserwowałem większych różnic. Niestety, naprawa wtrysków w żaden sposób nie wpłynęła na częstotliwość regeneracji DPF-a, który nadal regenerował się co 300 km. Kolejnym podejrzanym odpowiedzialnym za częste regeneracje DPF-a stał się olej w dolocie. Zastanawiałem się, czy oryginalna odma BMW wyposażona w separator przypadkiem nie przepuszcza do dolotu więcej oleju niż powinna. Zamieniłem ją na nową oryginalną odmę BMW starszego typu, wyposażoną w filtr i wypłukałem wszystkie rury dolotowe z interkulerem włącznie. To działanie niestety poszło na marne, bo po przejechaniu kilkuset kilometrów olej znowu pojawił się w dolocie, a DPF nadal regenerował się co 300 km. Turbo od strony chłodnej nie przepuszczało oleju, tak więc od tego momentu zakładałem, że źródłem częstych regeneracji DPF-a jest odma, która przepuszcza olej do dolotu. Aby ten olej wyłapać, zdecydowałem się na montaż dodatkowej instalacji z Oil Catch Tankiem. Wybrałem oryginalnego Proventa 200 marki Manfilter, gdyż oprócz doskonałej separacji mgły olejowej, ten Oil Catch Tank poprzez swoje wentyle zapobiega powstawaniu w silniku zbyt wysokiego ciśnienia.
Montaż Prowenta 200 w mojej X-trójce nie był łatwy. Jest tam bardzo mało miejsca na umieszczenie dodatkowej instalacji składającej się z olejoodpornych rur, dlatego miejsce na oil catch tank znalazłem dopiero za reflektorem po drugiej stronie silnika. Czy instalacja coś dała? Po założeniu oil catch tanka wymieniłem w samochodzie olej i od tego momentu zrobiłem 9000 km. Na tym odcinku oil catch tank wyłapał ponad litr oleju. Olej przepuszczany przez odmę nie trafia już do cylindra, nie jest tam spalany, przez to nie generuje podwyższonego zadymienia. Tak więc znacznie mniej sadzy osadza się w DPF-ie. W rezultacie tej modyfikacji mój DPF nie wypala się już co 300, ale co 650 km. A czasem nawet co 700. Po tych wszystkich działaniach serwisowych i modyfikacjach auto sprawuje się bardzo dobrze. Ma moc, odpala za pierwszym razem, w komputerze nie ma błędów, a do tego auto daje frajdę z jazdy. Trzeba jednak przyznać, że oil catch tank to tylko proteza, która niweluje ułomne działania odmy. Ciekaw jestem, dlaczego odma przepuszcza ten olej. Może szczegółowe badanie oleju da nam jakieś wskazówki. To były moje obserwacje i modyfikacje silnika BMW M47, które również można przełożyć na większy silnik BMW, 3-litrowego diesla M57. Również w Land Roverach montowano te silniki. Sprawdźmy teraz, jak instalacja oil catch tanka przekłada się na wyniki badań oleju, które przygotował dla nas R2D. Czy po przejechaniu 9000 km parametry PMO okażą się być lepsze od Motula, testowanego z tym samym przebiegiem w odcinku 41? Przesyłka dotarła w całości. Olej z żadnej próbki się nie wylał, a do tego nie trzeba walczyć z nadmiarem taśmy klejącej. W środku znajdował się olej PMO 5W30 z serii Professional w następujących wersjach. 2 próbki czystego oleju, jedna zakupiona bezpośrednio u dystrybutora PMO, a druga na Allegro. Sprawdzimy, czy pomiędzy tymi 2 próbkami przypadkiem nie ma różnic. Dwie próbki oleju przepracowanego po przebiegu 9000 km, z tym, że ta pierwsza próbka została pobrana w październiku, a druga w styczniu. Między nimi jest 300 km różnicy w przebiegu. Pierwsza próbka od października była przechowywana w domu, tak więc sprawdzimy, czy ekspozycja oleju na warunki jesienno-zimowe przez okres 3 miesięcy miała jakiś wpływ na stan oleju. Kolejne 2 próbki to olej wyłapany przez oil catch tank na przestrzeni tych 9000 km. Z tym, że pierwsza próbka zawiera olej wyłapany od momentu napełnienia silnika olejem do momentu wypełnienia pierwszej butelki, do której zbierałem olej, a miało to miejsce po przejechaniu 4700 km. Druga próbka to olej z większym przebiegiem, od 4700 km do 9000 km. Chcemy sprawdzić, czy olej z oil catch tanka bez obaw można wlać z powrotem do silnika. Pojawiły się już wyniki czystego oleju zakupionego bezpośrednio u dystrybutora. Lepkość w temperaturze 40 stopni wynosi 70,4 mm2 na sekundę. W temperaturze 100 stopni 11,8 mm2 na sekundę. Wskaźnik lepkości wynosi 164. A teraz zbadajmy olej z Allegro. Lepkość w temperaturze 40 stopni wynosi 68,8 mm2 na sekundę. W temperaturze 100 stopni 11,8 mm2 na sekundę. Wskaźnik lepkości wynosi 168,8.
Podsumujmy teraz wyniki badania czystego oleju i skonfrontujmy je z deklaracją producenta. W nawiasach umieściłem procentowe odchylenia obu próbek od deklaracji producenta. Widać więc wyraźnie, że każda z tych próbek troszeczkę się odchyla od tego, co podaje producent. W odcinku 113 też badaliśmy ten olej i odchylenia również były na podobnym poziomie. Przejdźmy teraz do badania oleju przepracowanego. Dla próbki oleju przepracowanego, pobranego w październiku pod koniec zeszłego lata, otrzymaliśmy następujące wyniki. Lepkość w temperaturze 40 stopni wynosi 66,4 mm² na sekundę oraz 11,6 mm² na sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Przejdźmy teraz do zbadania drugiej próbki, z przebiegiem większym o 300 km, pobranej w styczniu po zimnym i wilgotnym okresie jesienno-zimowym. Lepkość w temperaturze 40 stopni wynosi 65,7 mm² na sekundę. W temperaturze 100 stopni 11,5 mm² na sekundę. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Podsumujmy teraz wyniki badania naszych próbek. Dla przypomnienia, olej znajdował się w BMW X3 z 2007 roku, 2-litrowy silnik diesla i 150 koni mechanicznych. Zarówno DPF, jak i EGR są w tym samochodzie na swoim miejscu. Aktualny i rzeczywisty przebieg tego auta wynosi 303 tysiące km. Rocznie robię tym samochodem około 10 tysięcy km, tak więc olej wymieniam co rok. Olej, który poddaliśmy badaniu, to PMO 5W30 o klasach jakości SN i C3. Olej ten ma dokładnie te same aprobaty co Motul, który badaliśmy w odcinku 41. Dodatki nie były wlewane do oleju. Obie próbki mają przebieg na poziomie 9000 km, z tym, że pierwsza próbka pobrana została w październiku zeszłego roku i od tego momentu przechowywano ją w domu. Drugą próbkę pobrano w styczniu tego roku. Próbki pobrano z rozgrzanego silnika przy pomocy strzykawki z wężykiem. Przed wlaniem PMO w kwietniu zeszłego roku do rozgrzanego Motula dodana została płukanka Oilsyn. Po pół godziny pracy na niskich obrotach olej z płukanką został zlany. Aby definitywnie usunąć resztki starego oleju wymieszanego z płukanką, do silnika wlano olej, który po przejechaniu 30 km został zlany. Dopiero wtedy wlano PMO. Ten samochód jest wykorzystywany na trasach. Po mieście to tyle co na stację, myjnię lub na przegląd. Jeśli chodzi o ilość oleju, to staram się utrzymywać jego stan w połowie miarki na bagnecie. W związku z tym, że posiadam oil catch tank, to również widzę, ile oleju wypluła odma i taką samą ilość nowego dolewam. Tak wyglądały nasze pomiary czystego oleju. Warto zaznaczyć, że w dalszych obliczeniach jako punkt odniesienia wykorzystujemy olej od dystrybutora, gdyż to głównie on został wlany do silnika. W odniesieniu do deklaracji zmiany są na poziomie akceptowalnym. Ciekawe, dlaczego zarówno Motul, jak i PMO nie potrafią idealnie trafić z właściwościami swoich produktów w deklarowane wartości. Jeśli chodzi o olej przepracowany, to wyniki dotyczące lepkości są bardzo dobre. Trzeba jednak pamiętać, że jest to auto wykorzystywane głównie na autostradach, tak więc liczba motogodzin jest w tym samochodzie stosunkowo niska. Jest tak, bo aby pokonać tą samą odległość na autostradzie, silnik pracuje dużo krócej niż na jakiejś podrzędnej drodze. Możliwe też, że do poprawy wyników w stosunku do Motula przyczyniły się moje działania serwisowe. Zregenerowane wtryski, mniejsza ilość nagarów w cylindrach, bo olej z odmy wyłapywany jest przez oil catch tank. Dolewki, które miały miejsce, zapewne też przyczyniły się do dobrych rezultatów. A tak wyglądają wyniki próbek oleju z oil catch tanka. Niestety lepkościomierz miał duży problem z wykonaniem pomiarów dla tych obu próbek.
przypadku drugiej próbki pomiar w 100 stopniach został przerwany. Do odmy trafia głównie frakcja lotna oleju oraz gazy przedostające się do skrzyni korbowej w rezultacie spalania, tak więc nie ma się co dziwić, że ta mieszanka wraz z mgłą olejową ma inne wyniki niż olej w misce olejowej. Patrząc na zmianę lepkości w temperaturze 40 stopni, to na pewno nie należy wlewać tego z powrotem do silnika. Poniżej pokazane są różnice pomiędzy czystym PMO zakupionym u dystrybutora i na Allegro. Wychodzi więc na to, że poszczególne serie sprzedawanego oleju mogą posiadać minimalnie inne właściwości. A teraz przejdźmy do badania widm olejowych. Na samym dole w kolorze czerwonym widoczne jest widmo czystego oleju. Jasny zielony i niebieski to olej przepracowany z silnika. Zwróćcie uwagę, że rozjazd między tymi widmami jest głównie w obszarze 4000-3100. Jest to obszar obrazujący poziom sadzy, antyoksydantów, czyli dodatków i wody. Tak więc widzimy, że próbka ze stycznia wytraciła więcej antyutleniaczy niż próbka z października. W oleju pobranym w styczniu jest też więcej wody niż w próbce z października. Świadczy o tym różnica na poziomie pasma 3400. Jest to zresztą logiczne, ponieważ październikowa próbka od momentu pobrania stała sobie szczelnie zamknięta w domu, a auto przez mokry i wilgotny okres jesienny było zaparkowane w garażu. Spójrzmy teraz szczegółowo na pierwszą próbkę oleju z silnika. Z widma różnicowego odczytujemy wartości dla poziomu sadzy zlokalizowane na pasmach 3980 i 2000. Wysokie jest też pasmo 1747 obrazujące paliwo. A jaki skład macieczy w oil catch tanku? Oil catch tank to te dwie linie. Tutaj od razu rzuca nam się w oczy ten ogromny kopiec, którego szczyt jest w okolicach 3400, a to jest pasmo odpowiedzialne za wodę. Widać też różnice w poziomie sadzy, antyutleniaczy i w ilości skroplonej pary wodnej przepuszczonej przez odmę. Pomiędzy obiema próbkami widoczna jest też różnica w poziomach nitrooksydacji odpowiedzialnej za nagar oraz w poziomie zanieczyszczenia paliwem. Wyniki spektroskopii zebrane w tabelce prezentują się następująco. Degradacja antyutleniacza, dodatków oraz bazy olejowej jest na poziomie ostrzegawczym. Zanieczyszczenie oleju jest na niskim poziomie. Problematyczny jest za to poziom sadzy. Trzeba jednak przyznać, że oil catch tank robi robotę, gdyż poziom sadzy w PMO w stosunku do motula uległ redukcji o około 1/3. Sulfonowanie, oksydacja i nitrooksydacja są na poziomie dobrym lub ostrzegawczym. Problematyczny jest niestety zakres 1747, który odpowiada za rozcieńczenie oleju paliwem. Zwróćcie uwagę, że pomimo wysokich wartości uległy one redukcji o 50% w odniesieniu do motula. Jest to więc potwierdzenie, że dzięki rzadszym regeneracjom DPF-a oraz regeneracji wtrysków mniej paliwa przedostaje się do oleju. Jeśli chodzi o porównanie jakości samych olejów, motul versus PMO, to niestety nie można się oprzeć na tym badaniu, gdyż oba oleje były testowane w innych warunkach, przed i po modyfikacji, a to niestety wyklucza rzetelne porównanie. Zapraszam do wspólnego przeprowadzenia badań bibułowych. Do tego celu wykorzystamy dłonie R2D i 2 rodzaje bibuł. Po 23 godzinach od wykonania testów wyraźnie widzimy, że test PMO jest istotnie ciemniejszy od testów olejów pochodzących z samochodów prezentowanych w innych odcinkach. Oba rodzaje wykorzystywanych bibuł w inny sposób reagują na próbki oleju. Bibuła, która aktualnie jest w fazie testowej, w przejrzysty sposób obrazuje zróżnicowany poziom zanieczyszczenia sadzą.
Dla przypomnienia, tak wyglądała próbka Motula z odcinka 41 przed montażem instalacji Oil Catch Tank. Porównajmy teraz nasze testy MCU. Przed sobą widzicie Motula i PMO wspomagane przez instalację Oil Catch Tank. W teście zrobionym dla oleju PMO można odróżnić jądro plamy od pierwszego pierścienia, który wskazuje na istnienie w oleju dodatków uszlachetniających. W przypadku Motula poziom sadzy jest tak wysoki, że jądro i pierwszy krąg stanowią jedność. Brzegi plamy są poszarpane. Świadczy to o obecności wody w oleju. W przypadku PMO krawędź czarnego pierścienia jest dużo gładsza od Motula. Jedna i druga próbka wykazuje obecność paliwa w oleju. W przypadku Motula aureola paliwowa jest minimalnie szersza od PMO. Co ciekawe, aureola w PMO przybrała bardzo ciekawy kolor różu. Nie ma pewności, jaka substancja odpowiada za to przebarwienie. Można jedynie przypuszczać, że ten kolor wynika z dodatku uszlachetniającego do diesla, który wlewam przy każdym tankowaniu. W zeszłym roku na Motulu ten dodatek nie był stosowany. Zróbmy sobie teraz krótkie podsumowanie tego, co zobaczyliśmy w tym odcinku. Początkowe problemy z często regenerującym się DPF-em zostały rozwiązane. Oil Catch Tank działa. Świadczy o tym wyłapane 1,2 litra oleju przepuszczone przez odmę i czyste rury dolotowe za Oil Catch Tankiem. Następstwem tego jest mniej sadzy w silniku, rzadsza regeneracja DPF-a i lepsza ogólna kondycja oleju. Rzadziej regenerujący się DPF i sprawne wtryski to mniej paliwa w oleju. Badanie oleju w silniku, wykonane spektroskopem w podczerwieni, zostało potwierdzone przez wyniki testów bibułowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z tych badań o kondycji silnika? No cóż, ta BMK ma przejechane 300 000 km. Tak więc możliwe są już pierwsze oznaki zużycia elementów silnika. Przez wiele lat olej w tym samochodzie wymieniany był w zgodzie z polityką Long Life i zaleceniami ASO. Tak więc interwały wymiany były momentami bardzo długie, co pomimo użytkowania tego samochodu wyłącznie na trasach mogło się przyczynić do pierwszych oznak zużycia. Możliwe, że pomiędzy pierścieniami a ścianką cylindra występują mikronieszczelności, przez które przedostają się paliwo oraz spaliny. To tłumaczy obecność sadzy, jak i paliwa w oleju. Przedmuchy w tym silniku jednak nie są jeszcze duże, gdyż 1,2 litra dolanego oleju na odcinku 9000 km to nie jest jeszcze tragedia. Ktoś powie, zrób remont silnika. Ja jednak jestem zdania, że to jeszcze nie ten czas, bo ten silnik zawsze bez problemu odpala na 4 cylindry. Może w przyszłości sprawdzę kompresję. Myślę, że zastosowanie gęstszego oleju 5W40 powinno jeszcze trochę zredukować poziom sadzy i paliwa w oleju. Ciekawi mnie też, jaki będzie efekt, gdy zastosujemy Cerateka lub jakiś inny analogiczny środek zmniejszający tarcie. Tak więc w tym roku planuję wlać 5W40, a w przyszłym 5W40 plus jakiś dodatek do oleju. A jakie są Wasze pomysły na dalsze testy w tym aucie? Może macie podobny problem z odmą i dużo oleju w dolocie? Napiszcie w komentarzu, jak sobie z tym problemem radzicie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i równocześnie proszę Was o informację zwrotną. Jeśli zainteresował Was ten materiał i w przyszłości chcielibyście zobaczyć podobne filmy dla innych modeli samochodów, proszę zostawcie kciuka w górze. Będzie to dla nas sygnał, że warto kontynuować rozwój kanału R2D w tym kierunku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia i usłyszenia za rok na kanale R2D.